Pierwszy pobyt w Maroku potrafi zestresować. To zupełnie inny świat, na pierwszy rzut oka bardzo chaotyczny, ale dziś pokażę Ci, że wcale nie musi tak być. Maroko, tak jak inne kraje arabskie, może przy pierwszym spotkaniu sprawiać wrażenie bardzo chaotycznego. Dlatego zapraszam Cię na film, w którym sprawimy, że te pierwsze chwile w Maroku, w Marrakeszu będą bezstresowe. Przejdziemy wszystkie procedury, pokażę Ci, gdzie kupić kartę, gdzie wymienić pieniądze, a przede wszystkim jak wydostać się z lotniska i dotrzeć do Mediny, gdzie zaczyna się prawdziwy smak Maroka. Zacznijmy od samego początku. Lądujesz w Marrakeszu, samolot kołuje na płycie lotniska i w tym momencie możesz już spokojnie odetchnąć. Najtrudniejszą część podróży masz już za sobą. Po wyjściu z samolotu kierujesz się prosto do terminala. Najlepiej iść za innymi pasażerami i za oznaczeniami. Po drodze do kontroli paszportowej mijamy toalety. Jeśli korzystanie z samolotowych toalet nie jest dla Ciebie komfortowe, to jest to dobry moment, żeby z nich skorzystać. Później przez chwilę nie będzie już takiej możliwości. Podchodzimy teraz do kontroli paszportowej i od razu mogę Cię uspokoić, nie musisz wypełniać żadnych papierowych formularzy. Teraz wystarczy już tylko paszport. Urzędnik może zapytać o adres hotelu, cel wizyty, na jak długo przyleciałeś i kiedy planujesz wracać. To zupełnie normalne pytania i po chwili jesteś już po drugiej stronie. Dalej trafiasz na halę odbioru bagażu. Tutaj odbierzesz walizki z karuzeli, jeżeli takie posiadasz. Znajduje się tu również pierwszy kantor, ale nie polecam wymieniać tutaj pieniędzy, bo kurs jest niekorzystny. Z hali bagażowej przejdziesz dalej do krótkiej kontroli bagażu. To szybkie prześwietlenie rzeczy, które wwozisz do Maroka. W tym miejscu szczególną uwagę zwraca się na drony. W kolejce znajdują się wyraźne informacje, że każdy dron należy zgłosić. Jeśli nie chcesz problemów, najlepiej po prostu nie zabieraj drona do Maroka. Po tej kontroli wychodzisz z lotniska. Tuż za wyjściem znajdują się bankomaty. To najbezpieczniejszy sposób na zdobycie pierwszej gotówki. W zależności od karty i banku, bankomat może naliczyć Ci prowizję. Dlatego na początek najlepiej wypłacić tylko najpotrzebniejszą kwotę. Około 100, 200, maksymalnie 300 dirhamów w zupełności wystarczy Ci na autobus lub taksówkę. Mając gotówkę, możesz podejść teraz do punktów operatorów komórkowych. Znajdują się tu 3 stanowiska: Orange, Invi oraz Maroc Telecom. W każdym z nich możesz kupić lokalną kartę SIM. Obsługa zainstaluje Ci kartę w telefonie, aktywuje pakiet i sprawdzi, czy internet zadziała. Przykładowo karta na 1 tydzień z nielimitowanym internetem kosztuje około 20 euro. Alternatywą jest eSIM. To moim zdaniem najwygodniejsze rozwiązanie, bo internet działa od razu po wylądowaniu i ten etap możemy całkowicie pominąć. Jeśli chcesz, możesz skorzystać z mojego linku do AirAllo. Daje on 3 euro zniżki na pierwszy zakup karty. Kiedy masz już internet, możesz wyjść z terminala i zdecydować, jak chcesz dostać się do miasta. Zaraz po prawej stronie znajduje się oficjalny punkt Taxi Booking. Podajesz tam adres, płacisz z góry ustaloną kwotę, a pracownik zaprowadzi Cię bezpośrednio do kierowcy. Ceny są jasno rozpisane, bez targowania i bez niespodzianek. Możesz też skorzystać z aplikacji do zamawiania przejazdów. W Marrakeszu działa m.in. aplikacja InDrive. To rozwiązanie podobne do Ubera, z tą różnicą, że to Ty proponujesz cenę przejazdu, a kierowca może ją zaakceptować albo zaproponować swoją. Taka aplikacja sprawdzi się szczególnie wtedy, gdy masz trochę więcej bagażu ze sobą i zależy Ci na szybkim i wygodnym przejeździe. Jeśli chcesz wydać mniej, najlepiej skorzystać z autobusu. Gdy wyjdziesz z hali przylotów, pójdź drogą, którą widzisz na ekranie. Wsiądź do autobusu i kup bilet bezpośrednio u kierowcy. Koszt to 30 dirhamów
płatne gotówką. Warto mieć drobne, choć nawet przy większym nominale zwykle znajdzie się ktoś, kto pomoże je rozmienić. Co ważne, ten sam bilet możesz wykorzystać również na kurs powrotny na lotnisko, jeśli wrócisz w ciągu 2 tygodni od daty zakupu. Do tego warto zachować bilet. Autobusem dojedziesz do centrum Marrakeszu. Ja wysiadam w okolicach placu Jemaa el-Fna. No i teraz możemy wreszcie odpuścić logistykę. Teraz jest ten moment, żeby poczuć zapachy przypraw, dźwięki miasta i rytm Marrakeszu. Kiedy już spróbujesz lokalnych smaków, poczujesz magię miasta i oswoisz się z ulicznym chaosem, zawsze przychodzi moment powrotu. Na lotnisko możesz wrócić na kilka sposobów. Pieszo to około 5 km spaceru. Da się, ale nie jest to zbyt wygodne rozwiązanie. Taksówką przejazd z okolic placu Jemaa el-Fna na lotnisko kosztuje zazwyczaj około 200 dirhamów, niezależnie od pory dnia. Najtaniej wrócić autobusem, wykorzystując wcześniej zakupiony bilet. Przystanek znajdziesz w okolicy meczetu Kotubia. W opisie filmu znajdziesz dokładne koordynaty na Google Maps, żebyś mógł od razu włączyć nawigację. Na przystanku wsiądź do autobusu linii L12, który zawiezie Cię bezpośrednio na lotnisko. Po przybyciu na miejsce wchodzisz do hali odlotów i tu bardzo ważna informacja dla wszystkich pasażerów. Każdy pasażer musi podejść do stanowiska check-in i potwierdzić kartę pokładową, nawet jeśli podróżuje tylko z bagażem podręcznym. Warto więc wcześniej wydrukować kartę pokładową. Dalej kierujesz się w prawą stronę lotniska do kontroli bezpieczeństwa. Osoby, które mają wykupiony fast track, mogą skorzystać z osobnej ścieżki. Następnie przejdziesz przez kontrolę paszportową, a dalej krótką weryfikację celną. No i to koniec wszystkich formalności, dalej jesteś już w strefie odlotów. Pracownicy lotniska pokierują Cię na górny lub dolny poziom w zależności od kierunku lotu. Przechodzisz przez strefę wolnocłową, gdzie możesz coś zjeść, napić się kawy albo po prostu odpocząć. Na lotnisku działa również Business Lunch. Niestety nie działa on dla pasażerów Star Alliance, czyli takich linii jak Lufthansa, Austrian, Swiss czy LOT. Natomiast od 18 grudnia będzie czynny taki salonik, więc w momencie, gdy oglądasz ten film, najprawdopodobniej jest już otwarty. No i jesteśmy już na końcu ujęcia. Mam nadzieję, że ten film pomoże Ci przy planowaniu Twojej własnej przygody w Maroku. Mój samolot właśnie wylądował, więc wsiadam do niego i lecę do domu, a Tobie życzę cudownego pobytu w Maroku i w samym Marrakeszu. Do zobaczenia.